Witam Państwa serdecznie. Na początek chciałbym w imieniu własnym, jak również moich znakomitych kolegów i koleżanek i kolegów, serdecznie Państwa zaprosić na festiwal polskiego komiksu w Moskwie. Mam szczerą nadzieję, że ta impreza przybliży Państwu chociaż w części dokonania polskiego środowiska komiksowego i docenią Państwo różnorodność stylów, tematów, a także technik. Serdecznie zapraszam. Ja nazywam się Marcin Brustecki, mam 21 lat, to znaczy miałem jakieś 40 lat temu. Jestem grafikiem i wydawcą komiksów. Rysowałem w zasadzie od zawsze, to jest chyba normalne jako dziecko. Od zawsze uwielbiałem komiksy, mimo że nie było to medium popularne w Polsce. Teraz zajmuję się szeroko pojętą grafiką, pracą graficzną, taką jak projektowanie reklam do prasy, layoutów, robienie okładek, katalogów, wizytówek itd. Zajmuję się także liternictwem, co chyba nie jest dziwne, a literuję między innymi polską wersję komiksów Marvela. Jeśli ktoś nie wie, co to jest liternictwo, to jest to wpisywanie tekstów w dymki za pomocą komputera, programów komputerowych. Dawniej robiło się to ręcznie, niestety jest to zawód, który już odszedł do lamusa, szkoda. I teraz wykonuje się to w zasadzie na komputerze przy użyciu dostępnych czcionek, a jest ich tysiące. Tworzę wspólnie z moim przyjacielem Dominikiem Wcześniakiem i wydajemy magazyn, periodyk pod szyldem Zakład Komiksu. W jaki sposób pracuję? Dawniej używałem różnych technik graficznych. Farby, akwarele, tusz, piórko, tradycyjnie. W tej chwili w zasadzie pracuję głównie w ołówku, kartka papieru i ołówek. Jak za dawnych lat. Kończę natomiast w programach graficznych i edytorskich, takich jak Photoshop, gdzie kładę kolory i robię tak zwaną obróbkę po zeskanowaniu pracy w ołówku, i InDesign, gdzie nakładam teksty. Daje mi to całkowitą swobodę pracy twórczej, w całym procesie twórczym, od szkicu do materiałów gotowych do druku. Bez osób jeszcze, które nad tym pracują. Także odpowiadam za całą produkcję, jeśli chodzi o od szkicu do druku. W latach 90. byłem redaktorem naczelnym największego wydawnictwa komiksowego, które sprowadziło do Polski amerykańskie serie o superbohaterach, głównie Marvela, takich jak Spider-Man, czy X-Men, czy Iron Man, i DC, postacie takie jak Superman i Batman, między innymi. Ale także wydawnictwo Image, Dark Horse, japońska manga. Zajmowaliśmy się także podręcznikami do gier fabularnych. Funkcję redaktora naczelnego a także dyżurnego grafika sprawowałem przez bodajże 12 lat. Cały czas jestem z komiksem związany i to z racji tego, co robię na co dzień i po prostu z pasji do tego medium. Przez pewien czas rysowałem także dla tygodnika satyrycznego Szpilki
Było to pismo założone w 1935 roku z wielkimi tradycjami, na którego łamach publikowali znakomici polscy autorzy, a znaleźć się w tym towarzystwie to jest naprawdę zaszczyt. O czym jest ten komiks, który prezentujemy, fragment tego komiksu, który prezentujemy na wystawie? Julio-decyzja, o tym tytule, jest w pewnym sensie komiksowym eksperymentem, bo historia, którą tworzymy, kreślimy, nie ma końca. Nie ogranicza nas żaden temat, skaczemy w czasie, tworzymy alternatywne światy, a nawet wyruszamy w kosmos. Autorem pomysłu i scenarzystą jest wyżej wspomniany mój przyjaciel Dominik Szcześniak, a za grafikę odpowiadam ja plus jeszcze 2 artystów. Każdy z nas jest odpowiedzialny za poszczególne fragmenty opowieści. Opowieść wątki pozoru się nie są odległe, ale na końcu się łączą. No jest to dosyć pomysł szalony, ale mam nadzieję, że nie do końca. Ja odpowiadam za wątek z pana Julio, wątek rycerza wędrowcy i kosmiczną restaurację, najlepszą we wszechświecie. Do czego to wszystko zmierza? Nie wiem, ale chyba na tym polega też radość tworzenia. Nie jest to matematyka. Jak pandemia wpłynęła na mnie, na tworzenie? Jeśli o mnie chodzi, to nieszczególnie, mówiąc w sensie zawodowym, dlatego że ja od 15 lat pracuję w domu. Jedyne co się zmieniło, to po prostu znaczny spadek zleceń. Albo zostały zawieszone, albo ograniczone, albo całkowicie anulowane. W związku z tym taka jest nasza dzisiejsza sytuacja i do czego i kiedy to się skończy, do czego to zmierza, nie mam pojęcia, ale każdy, kto ma wyobraźnię, myślę, że potrafi sobie wyobrazić wiele scenariuszy. Jakie są różnice między komiksem polskim a światowym? W Polsce nie mamy tradycji komiksu i oprócz paru wyjątków nie był on w kulturze popularnej. Traktowany był raczej jako podsztuka, nie sztuka albo nigdy nie sztuka. Coś gorszego, niegodnego zainteresowania. Komiks u nas rodził się sam, bardziej jako underground, za pomocą kserowanych, chałupniczych publikacji. Dopiero w latach 90. nastąpiła zmiana, polskie edycje komiksów zagranicznych, amerykańskiego, europejskiego czy japońskiego, chyba zadomowiły się u nas na stałe. Okazało się, że polscy autorzy nie ustępują autorom zagranicznym, chociaż nie jest to dyscyplina sportowa, nikt się tu z nikim nie ściga. Na szczęście dyskusja na temat, czy komiks jest sztuką, mam nadzieję, już się zakończyła, a jeśli ktoś ma wątpliwości, to z tego miejsca pragnę oświadczyć, że tak, komiks sztuką jest. Warto jeszcze wspomnieć, że tworzenie komiksu wcale sztuką łatwą nie jest procesem. Bycie znakomitym artystą nie oznacza od razu i wcale się to nie przekłada
że ów artysta będzie w stanie komiks dobry narysować. Cała plansza, w niej kadry nie mogą być zalane tekstem, a sam tekst i tak zwane dymki muszą zostawić miejsce rysunkom. Prosta zasada i chociaż komiks można robić na różne sposoby, to dość łatwo jest zrobić komiks słaby. Taka rzeczywistość. No ale na koniec chciałbym pozdrowić wszystkich uczestników festiwalu Komisja, miłośników sztuki komiksowej i sztuki w sensie ogólnym. Trzymajcie się ciepło, a przede wszystkim zdrowo. I mam nadzieję do następnego. Cześć.